Dzień dobry. Może nie wiecie, ale taka mała sprężynka jest odpowiedzialna za ciśnienie oleju. Dziś zbadamy zawór nadmiarowy. Zawór odpowiedzialny za poprawną pracę krwiobiegu w sercu motocykla. Dowiecie się, jak w 15 minut i za kilka złotych poprawić smarowanie i chłodzenie silnika. Porównamy ciśnienia pracy przed i po wymianie tej małej sprężynki. Jeśli coś stuka w silniku, nie podoba się Wam jego dźwięk, uważacie, że przyczyną może być ciśnienie oleju, kombinujecie z jego lepkością, to ten film jest dla Was. Zapraszam na warsztat! Zawór nadmiarowy to zwykle zawór sprężynowy kulowy lub tłokowy. W tym motocyklu to zawór tłokowy. Zbadamy jego sprawność, podłączymy manometr w miejsce czujnika ciśnienia oleju i odczytamy w kolejnych fazach pracy silnika jego ciśnienie. Na koniec wygrzejemy olej do temperatury około 100 stopni Celsjusza i znów zapiszemy odczyt. Następnie wyjmiemy zawór z silnika, zbadamy i wymienimy jego sprężynę na nową. Kolejnym etapem będzie oczywiście porównanie ciśnienia oleju na pracującym silniku z nową i starą sprężyną. Temperatura zimnego oleju na starcie wynosi 10,7 Celsjusza. Uruchamiamy silnik i na włączonym ssaniu odczytujemy ciśnienie oleju na całkowicie zimnym silniku. 5 barów. Teraz czekamy, aż pojawi się pierwsza kreska na wyświetlaczu. Wówczas wyłączymy ssanie i zapiszemy odczyt. Czyli chwilę po tym, jak pojawi się pierwsza kreseczka. Jest. Teraz wyłączamy ssanie i zapisujemy odczyt. 4,9 bara. Za chwilę będziemy sobie troszkę przyspieszać czas, aby nie trwało to zbyt długo. Jest druga kreska. Zapisujemy. 4,8 bara. Zmierzymy teraz temperaturę w okienku poziomu oleju. Ciśnienie powoli spada, a my czekamy na trzecią kreseczkę. Jest trzecia kreska. 3,8 bara. Teraz odczytamy ciśnienie przy 3000 obrotów silnika. 5,2 bara.
Jest czwarta kreska. Zapisujemy 2,9 bara. Ciśnienie oleju cały czas spada, a my czekamy na piątą kreskę. Jak tylko się pojawi, zapiszemy kolejny odczyt. Jest piąta. 3000 obrotów to 4,8, bieg jałowy 2,4 bara. Teraz będziemy tak długo nagrzewać silnik, aż uzyskamy temperaturę oleju w pobliżu 100 stopni Celsjusza. Grzejemy olej. Dziewięćdziesiąt 98,4 Celsjusza. Poczekamy jeszcze chwilę. Dziewięćdziesiąt 98,6. Temperatura i ciśnienie zapisujemy. Teraz czas zdemontować zawór nadmiarowy ciśnienia oleju. Motocykl stawiamy na bocznej stopce dla wygody, jak i również po to, aby obniżyć poziom oleju w misie olejowej po prawej stronie. Zawór znajduje się na wysokości kolana wydechowego prawego cylindra pod tym korkiem. Wyjmujemy sprężynę. Tam w środku pod lustrem oleju czeka na nas tłok zaworu. Wyjmujemy go, aby skontrolować jego stan. Najłatwiej go wydostać chwytakiem magnetycznym. Oczyszczoną sprężynę mierzymy. Teraz jako wzorca użyjemy nowej sprężyny zakupionej w autoryzowanej stacji obsługi BMW.
Różnica to 2,5 mm. O tyle odkształciła się stara sprężyna w silniku z przebiegiem 140 000 kilometrów. Tutaj mamy cały zestaw. Na tłoku nie widać śladów zużycia, jest w należytym stanie, a dbać o zawór możemy w prosty sposób, odpowiednio często zmieniając olej dobrej jakości. Co będzie się działo z tym zaworem, gdy będzie tu czarny szlam i osad na jego powierzchni? Czy będzie należycie pracował bez zacięć? Montujemy tłok i nową, trochę dłuższą sprężynę. Za chwilę sprawdzimy, czy zmienią się parametry ciśnienia oleju. Rozpoczynamy test. Uruchamiamy silnik na ssaniu i odczytujemy ciśnienie na zimnym silniku. 5,5 bara. To jest więcej niż poprzednio o pół bara, czyli 10%. Trzeba jeszcze zmierzyć temperaturę startu. To około 15 stopni. Jest pierwsza kreska. Wyłączamy ssanie i odczytujemy 5,5 bara. To o 0,6 więcej niż poprzednio. Jest druga kreska. 5,3 bara. Grzejemy silnik i czekamy na trzecią kreskę. Temperatura 56,8. Przyspieszamy troszkę czas. Jest trzecia kreska. To 4 bary.
Teraz odczyt przy 3000 obrotów. Pięć i pół bara. To o 0,3 więcej niż poprzednio. Jest czwarta kreska, 3,1, więcej o 0,2. Czekamy na piątą kreskę. Piąta kreska to 2,7 bara, więcej o 0,3. Czas na 3000 obrotów. Pięć 5,3 bara. To ciśnienie wyższe o 0,5 bara. Grzejemy silnik do 100 stopni Celsjusza. Olej jest wyraźnie cieplejszy, ciśnienie na biegu jałowym spadło. To 1 stopień. Kończymy test. Ciśnienie przy tej temperaturze jest wyższe o 0,2 bara. Czas na wnioski. Stara sprężyna straciła swoją elastyczność po długich latach pracy. To widać po parametrach ciśnienia oleju. Nawet jeśli pomiar obarczony jest błędem, to pół bara różnicy przy 3000 obrotów jest na tyle dużą różnicą, aby mieć pewność, że bezpośredni wpływ na poprawę parametrów miała właśnie wymiana sprężyny. Przy bardzo rozgrzanym oleju na jałowym biegu oraz tuż po pojawieniu się piątej kreski różnice rzędu 0,2-0,3 bara też mogą coś podpowiedzieć. Być może wtedy wypracowana sprężyna niedostatecznie doszczelniała zamknięty już zawór. Do podstawowej oceny sprawności zaworu nie jest konieczny pomiar ciśnienia. Wystarczy porównać długość sprężyny i skontrolować jego czystość. Na tej podstawie można wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jeśli się podobało i chcecie więcej, dajcie nam znać.